Cześć. Dzisiaj witamy Was z naszego Centrum Dowodzenia. Jak wszyscy doskonale wiecie, w Polsce panuje epidemia koronawirusa. Dlatego dzisiaj przychodzimy do Was z pomysłem wirtualnego spaceru po ciekawych miejscach w Polsce. Żebyście mogli zostać w domu i nie rozprzestrzeniać epidemii. Tak, aktualnie jak widzicie jest tutaj Zamek Książów. Można zwiedzać jego salę, no to jest jeden z najładniejszych zamków w Polsce moim zdaniem, dlatego go tutaj proponujemy. Linki do wszystkich spacerów umieścimy w opisie filmu. To jest wszystko w wersji 360, tak. Więc możecie też oglądać dziedziniec. Tak, dookoła możecie się obracać. To jest akurat wersja w nocy. Czyli no możecie tak jakbyście byli na miejscu. Schodzeniem troszkę jest ograniczone, no ale można klikać różne punkciki i dzięki temu przejdziecie w inne miejsca. No tu troszkę będzie zwolnione tempo, bo mamy dużo tych zakładek otworzonych. Tak, jeszcze co tam więcej możemy Wam zaproponować? Też zamek w Gniewie, zamek w Malborku. Tutaj też właśnie proponujemy dużo spacerów ze strony tutaj właśnie wkraju.pl. Tam są również inne prezentacje dostępne, więc możecie sobie sprawdzić. My zaproponujemy kilka z wybranych, które naszym zdaniem są najbardziej interesujące. Jedne są w wersji HTML5, one działają dużo lepiej od tych wersji w Adobe Flash, one są wolniejsze. Tutaj następna nasza propozycja to jest kopalnia soli w Wieliczce. Tu już mamy środek tej kopalni. Możemy zobaczyć też tak jak tam się schodzi. Tutaj cofnę kilka slajdów. Tutaj jeszcze nie, a tutaj jak to z zewnątrz wygląda. Jeszcze. Tutaj mamy jak to z zewnątrz wygląda. Są też w internecie dostępne filmiki 360, chociaż szczerze mówiąc ich jest raczej mało dostępnych, jeśli chodzi o polskie główne atrakcje turystyczne. No, w przypadku tego typu rozwiązań, no to wiadomo, filmik sobie leci, a my możemy sobie obracać, oglądać, no tylko tutaj tempo jest nadane tak jakby przez autora filmu, a nie przez nas samych. No i atrakcje są też narzucone przez autora, nie? Tak, no i tutaj oczywiście możemy zatrzymać w każdym momencie filmik i sobie obracać, no ale nie klikamy tak jakby, w które miejsce chcemy pójść. Dobrze, kolejną atrakcją, którą proponujemy zwiedzić wirtualnie w tych trudnych czasach jest Kraków. I tutaj na stronie wirtualnych spacerów mamy naprawdę dużo atrakcji do zobaczenia, bo i mamy kościoły, synagogi, cmentarze, panoramy głównych zabytków miasta. No Kraków też jest duży, więc dużo więcej na pewno proponuje niż Malbork. Ale możecie sobie na przykład, jak nie chcecie oglądać Starego Rynku, to możecie od razu wejść w obiekty sakralne i przyniesie Was do kościoła na przykład. Tak. Teraz mamy też filmik, jeden z lepszych, które znaleźliśmy na polskim YouTubie. Jak widzimy, też sobie możemy obracać, to chyba ktoś bryczką jedzie. No ale tak jak mówię, co kto lubi, można inne filmiki sobie powyszukiwać. My tylko te dwa chcemy przedstawić z Wieliczki i z Krakowa. Są filmiki z kanału Discover Kraków, czyli agencji turystycznej odpowiedzialnej za promowanie Krakowa. Jeśli wrócimy do wkraju.pl, no to też można dać na tryb pełnoekranowy i wtedy mamy tylko nasze zabytki na ekranie. Tutaj mamy Zamość, tak. No i tu też wszystkie najważniejsze zabytki możemy sobie zobaczyć. Możemy się przemieszczać po rynku w Zamościu. Oczywiście to chwilę trwa, zanim to się wszystko wczyta do dużej, wysokiej rozdzielczości. No jak będziecie mieć jedno otworzone, to na pewno będzie szybciej, bo my mamy więcej, dlatego tam jest wolno. Oczywiście Warszawa też ze wszystkimi najważniejszymi zabytkami. Belweder, Pałac Królewski, Zamek Królewski, Pałac Prezydencki, no po prostu wszystkie najważniejsze zabytki tutaj możemy zobaczyć. Kolejna strona interesująca to jest Wrocław. Tak, Wrocław tutaj przedstawiony na stronie holoid.com. Tutaj największe miasta polskie znajdziemy.
i również te nieco mniejsze. Tutaj akurat rynek we Wrocławiu, tutaj się przemieszczamy klikając na ludzika i mamy inną perspektywę, akurat piękny, słoneczny dzień. Ludzi nie aż tak dużo, więc nam nie zasłaniają wiele. I z dostępnych miast mamy Warszawę, Poznań, Gdańsk, z takich większych. Jest też Zakopane, także jest trochę do wyboru. Tutaj jeszcze może z Poznania, rynek poznański. No i to są nasze propozycje na dziś. W najbliższej przyszłości Właśnie w najbliższej przyszłości to, jeśli sytuacja potrwa dłużej z tym całym koronawirusem, ona też się zapowiada. to chcemy umieścić na naszym kanale filmik, taką krótką relację z naszych podróży do Gruzji, do Albanii i z Bieszczad. Tak. No a jeśli to będzie jeszcze dłużej trwało, no to będziemy się zastanawiać nad czymś innym, jakieś nasze propozycje, na przykład gdzie byśmy chcieli bardzo pojechać w Polsce, za granicą. Także na pewno nie będziecie mogli No na narzekać pewno na brak nie z filmików. terenu możemy nagrać, ale Tak, no bo tak jak mówimy, w ogóle nie popieramy wychodzenia z domu poza jakimiś niezbędnymi zakupami. Lepiej sobie posiedzieć na balkonie, jeśli macie. Także bądźcie zdrowi, pozdrawiamy i do zobaczenia w Do następnych zobaczenia. odcinkach. Subskrybujcie, łapka w górę i dziękujemy za oglądanie.